Cześć, witam Was w 99. vlogu. Zbliżamy się do 100. Moi drodzy, tak jak Wam wcześniej mówiłem, mam zapas jeszcze sprzed szpitala, pracy, filmików, które robiłem. Także na razie póki co wrzucam te starsze materiały, ale spokojnie będą też nowe. To, co dzisiaj chcę Wam pokazać, to kiedyś już to wrzucałem, no ale tak mówiłem, każda praca jest inna. Dzisiaj z wymiany płyty gazowej u klienta. Także tutaj było tyle, że jakby to nazwać, no inaczej. Było może takie małe utrudnienie, bo musiałem odrobinkę dociąć blat, bo wymiar nowej płyty nie pasował do otworu od starej płyty. Czyli tak, musiałem zdemontować starą płytę, przyciąć kawałeczek blatu i zamontować nową płytę. To jest, żeby Was nie skłamać, miesiąc, może więcej temu to robiłem. No ale mówię, tych materiałów mi się nazbierało, także praca to praca. Te co ciekawsze nagrywam. Na razie nic nowego nie nagrywam, bo mówię, jeżdżę na jedną, dwie robótki i to są naprawdę takie drobiażdżki, że moje wstępy do tych vlogów byłyby dłuższe niż sam materiał. No po prostu siłą rzeczy nie mogę pracować na pełen full jeszcze, no i jeszcze tak co najmniej do 20 bodajże lipca, muszę się oszczędzać niestety i robić takie drobiażdżki. Ale później wrócę na właściwy tory i będę działał tak jak działałem. A póki co, mam nadzieję, że ten materiał, który zebrałem wcześniej, też Was zainteresuje i też będzie w miarę ciekawy. Także nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania i komentowania, subowania, o ile się Wam podoba. I cóż, do zobaczenia za tydzień, bo teraz już będę wrzucał, tak jak zawsze, raz w tygodniu jeden vlog. Dzięki i do zobaczenia za tydzień. Cześć. No hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj pojedziemy wymienić płytę gazową, czyli zdemontować starą, zamontować nową z nowym wężem. Teoretycznie rzecz biorąc, po 100 metrach skręć w lewo. Teoretycznie rzecz biorąc, żadna większa filozofia, chyba że otwór nie będzie pasował. Jak będzie za mały, pół biedy, jak za duży, to tragedia, ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Jak to wyjdzie, zobaczymy oczywiście jak zawsze na miejscu, bo przeważnie jest tak, jak Wam mówiłem, że jadę w ciemno, to klient powie tam, że stoi to do zrobienia, często okazuje się, że jest więcej, ale to taka loteria jest, ale do tego już przywykłem, także cóż, płyta gazowa, jak to praktycznie podłącza się jak kuchenkę, tylko trzeba się pogimnastykować. Po 100 metrach skręć w prawo. Często trzeba zdemontować piekarnik, żeby tam się dostać. Skręć w prawo. Czasami są niespodzianki, a czasami idzie gładziutko. Zobaczymy jak to będzie. Czyli tak czy inaczej, do zobaczenia na miejscu, przy pracy mam nadzieję. No i tu jak widzicie wąż jest na szybko złączkę i tak, mamy czerwone, czyli gaz jest w wężu, a zielone możemy bezpiecznie wypiąć. I gaz jest zamknięty. Czyli czerwone jest przelotna, taka kreseczka jest jak widzicie pionowa, czyli gaz jest tutaj załączony. Czyli przekręcamy na zielone i możemy bezpiecznie wypiąć gaz właśnie z tego zaworu.
I czerwony jest, odwrotnie Wam powiedziałem, jak jest w pionie, to można wypiąć i jest czerwony i możemy, a zielony to jest gaz dochodzi do rury. I teraz mamy wąż wypięty, teraz mogę wykręcić mocowania od płyty, które mocują płytę do blatu od spodu. No i teraz tutaj oczywiście wyłączyłem bezpiecznik, żeby napięcia nie było, bo tutaj iskrownik był podłączony do puszki, czyli muszę ten dekielek odkręcić i wypiąć przewód z kostki. Czyli tu na kostce poluzowuję te śrubki i kabelki wyciągnę i kuchenka jest, można powiedzieć, odpięta i od gazu, i od prądu. Teraz ściągam ruszty, palniki, żeby to przy demontażu nie powypadało. Gdzieś na bok to odstawiam. I teraz od spodu pukam lekko i ona powinna wyjść. No i mamy całą płytę zdemontowaną. Odstawiam na bok, bo tu jeszcze wąż wykorzystam, ten który był, bo klient chciał zostawić na tą szybkozłączkę. Nie był w złym stanie, także tutaj wąż po prostu wykręcę z tej starej płyty i zamontuję do nowej. No jak wąż mam odkręcony, tu trzeba obczyścić, tu widzicie w tej starej płycie taki jakby kit był uszczelniający między płytą a blatem, żeby tam woda nie podchodziła. To wszystko trzeba dokładnie obczyścić, wyczyścić, żeby z tych starych uszczelnień no nic nie było, żeby płyta była czysta. I teraz bierzemy nową płytę. Tutaj kolega przychodził, sprawdzał jakość pracy, jak widzicie. Ten steropian odrzucamy na bok, nie będzie nam potrzebny. Mamy nową płytę, jeszcze tylko kabelek tam wydostać spod steropianu. Wypakujemy z folii i teraz na sucho przymierzymy, czy otwór pasuje po tej starej płycie. No i jak widzicie, nie wchodzi tutaj z przodu, dosłownie tam parę milimetrów brakuje. I tutaj trzeba będzie po prostu przyciąć kawałeczek, żeby ta płyta weszła. No i tu wyżynareczką ścinamy to, co jest no, niepotrzebne. Tutaj naprawdę dużo nie było potrzeba. Nie wiem, koło 10 tam do pół centymetra maksymalnie.
Dobrze tu było jeszcze gdzie przyciąć, bo nieraz jest tak, że jest tak wycięte wszystko na styk, że nie ma za bardzo gdzie przycinać. No i jak wcześniej mówiłem, też lepiej jak jest do przycięcia, niż jeśli otwór miałby być za duży. No w tym przypadku trzeba było tam te parę milimetrów dociąć, żeby ta płyta mogła wejść w całości. No i teraz przymiarka, też na sucho oczywiście, najpierw czy tu będzie pasowało. Wkładamy, dociskamy i jak widać płyta ładnie weszła. Czyli ją demontujemy na razie, bo jeszcze będziemy musieli uszczelkę założyć. I teraz tak, wyciągamy resztę, które tam są części do montażu tej płyty. Tutaj są i palniki i inne elementy, które do mocowania. I to wszystko wyciągamy, demontujemy. Ruszta na razie zostawiamy. I uszczelka. I teraz właśnie przykleimy uszczelkę do spodu płyty. Nieraz jest cała rolka, tutaj jest w 2 częściach, ale to w niczym nie przeszkadza. No i na samym rancie równo przyklejamy całą tą uszczelkę. To jest taka uszczelka piankowa. No jeden element i teraz weźmiemy drugą część i dołożymy do tego, gdzie tu się nam skończyło i także wyjdzie, można powiedzieć, ciągłość. I równo przykładamy i kleimy dalej. No, uszczelkę mamy założoną. Teraz zamontujemy ten wąż, który odzyskaliśmy z tej starej. Tylko tutaj musimy nowe kolanko dać. Tutaj fabryczne jest, bo tu jak widzicie jest też część w przypadku gazu butlowego na wąż butlowy, ale to nam nie będzie potrzebne. Nowe uszczelki oczywiście. No i tutaj musimy wykręcić te stare kolanko od starej płyty, bo jest nowe, to nie ma co tam starego zakładać. Czyli wykręcamy wąż z tego starego kolanka, te stare kolanko na bok, niepotrzebne. No i teraz bierzemy nowe kolanko, oczywiście gwint uszczelniamy.
No i wkręcamy tutaj w to miejsce właśnie, gdzie było stare kolanko. I tutaj też dobrze właśnie morsem skontrować i dobrze skontrować morsem i kluczem, czy tym właśnie takim jak ja mam hakowym, czy zwykłym tam bodajże 22, skręcamy to wszystko do oporu. No i jak mamy skręcony wąż, teraz bierzemy nową uszczelkę, najlepiej kringielitową. Są też gumowe, ale te kringielitowe są pewniejsze według mnie. No i przykręcamy to do kuchenki, wszystko razem. I dociągamy. Tutaj, jak widzicie, kontrola jakości obok mnie. No i tutaj właśnie klient zdecydował, żeby wtyczkę uciąć i założyć tak jak w przypadku starej do tej puszki, czyli tą wtyczkę obcinam. Ściągam izolację, tak żeby przygotować do podłączenia do puszki. Tylko w tej starej kuchence tam były gołe przewody wkręcone. Ja tutaj pozakładam tulejki, tak żeby to było po prostu pewne, bo sama plecionka się roztapirza często i nie jest tam pewna. Przy takich tulejkach jest na pewno pewniejsze połączenie. No i mamy gotową płytę do montażu. Teraz możemy to wszystko już założyć, podłączyć. Płyty zakładamy docelowo jak ma być. I teraz zaczynam od przewodu. Tutaj cały czas podkreślam, że napięcie jest na bezpieczniku wyłączone póki co. I teraz wpinam przewody do kostki. Ten przewód jest tylko i wyłącznie do iskrownika, do odpalania kuchenki. Także mamy przewody przykręcone, założone, możemy założyć tą uszczelkę i dekielek i w sumie do prądu, przyłącze do prądu, można, że tak powiem, przyłącze będzie gotowe. No i wszystko skręcamy, przywracamy do pierwotnego stanu.
No, z gazem tutaj akurat nie ma jakiejś wielkiej filozofii, bo wystarczy tylko wpiąć do szybkozłączki, przekręcić i mamy, gaz już jest puszczony. No teraz oczywiście pozakładać palniki. No i odpowietrzyć cały układ, sprawdzić, czy wszystko działa, czy wszystkie palniki palą. No, jak już mamy odpowietrzone, możemy sprawdzić teraz szczelność tego całego połączenia, wszystkie te połączenia gazowe, które robiłem. Trzeba sprawdzić, czy jest dobrze połączone, czy nie ma żadnych wycieków. Ja zawsze sprawdzam generalnie po 2 razy, żeby mieć pewność. To jest w końcu gaz, to i odpowiedzialność. Zawsze dokładnie, co do gazu, zawsze bardzo dokładnie to wszystko sprawdzam. Z gazem jest ok. Czyli możemy teraz płytę przytwierdzić do blatu, czyli tam jak na początku odkręcałem te uchwyty, teraz montuję właśnie, żeby mimo że ta płyta dość ciasno w ten otwór weszła, ale uchwyty, te mocowania, uchwyty generalnie jeśli są i jest gdzie przykręcić, to powinno się je przykręcać. Wtedy jest pewne, że ta płyta się nie wysunie, nie przesunie, nie uniesie, także na pewno trzeba je zakładać jak są. No i płytę mamy, można powiedzieć, przytwierdzoną, podłączoną, wszystkie połączenia są szczelne. Teraz pozostaje założyć ruszta. Odpalimy jeszcze raz, sprawdzimy jeszcze raz, czy wszystko działa. I w sumie tutaj jest już po robocie. Tak to mniej więcej wyglądało. No i tak jak widzieliście, płyta wymieniona, tam jakichś większych problemów nie było. Jedyny problemik, nawet nie problem, tylko problemik, odrobineczkę trzeba było ten otwór poszerzyć, bo ta stara płyta była dosłownie, nie wiem, nawet niecałe pół centymetra węższa od tej nowej, także tam wyżynareczką odrobinkę przyciąć i płyta ładnie weszła. No i druga sprawa, co pewnie zauważyliście, że wtyczkę obcięłem. Obcięłem, choć nie powinno się obcinać. Nie jestem zwolennikiem nowych płyt jakichś robić przeróbek. Przeróbka na tym polegała, że tutaj do puszki się wpięłem, nie do gniazdka, ale klient tam miał puszkę, powiedział, że on chce spod do puszki, że na jego odpowiedzialność tą wtyczkę zlikwidować i tak dalej. Jak się mówi, klient nasz pan, co jest bezpieczne, to mogę się powiedzmy zastosować do wymagań klienta, bo tutaj żadnego niebezpieczeństwa nie ma, że ja obciąłem wtyczkę i wpięłem się w kostkę w puszce. Jak widzieliście, założyłem te konektorki, jedynie co się mogą przyczepić, ewentualnie, choć niekoniecznie,
to jeśli by mu się tam, nie wiem, ta kuchenka uszkodziła w jakiś sposób, to serwis może się doczepić, że wtyczki nie ma. Ja mu o tym powiedziałem, powiedział, żeby ciąć, żeby do puszki, bo to jest jedyne, ale tam jak widzieliście konektory założyłem, tulejki, żeby nie był goły kabel przykręcony. No i wszystko działa, no i oczywiście szczelność sprawdziłem, bo to jest podstawa przy montażu urządzeń gazowych. Nie widzę innej możliwości, żeby podłączyć i nie sprawdzić szczelności, bo gaz to jest gaz, woda po kapie to po kapie, nie? A gaz to jak kapnie, no to pół ściany wyrówny. Także zrobione jest, ja jadę dalej, Wam dziękuję, no i do zobaczenia przy następnych pracach jak zawsze. Cześć.